Mój stary to fanatyk dopełnienia ludzkości. Pół bazy zajebane włóczniami Longinusa, najgorsze. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżącą na ziemi włócznię i trzeba wyciągać w szpitalu, bo niszczą pole AT i zmieniasz się w kisiel. W swoim 14-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na jakieś losowe badania, to Ritsuko jak mnie zobaczyła, to kazała buta ściągać, bo myślała, że znowu włócznia w nodze. Druga połowa bazy zajebana prototypami Ewy, klonami Rey, entryplugami itp. Co tydzień ojciec robi objazd po wszystkich oddziałach nerwu na świecie, żeby skompletować wszystkie elementy systemu. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go intu internety, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy, bo przestanie jeździć. Ale teraz nie dosyć, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś konferencjach z Komitetem Dopełnienia Ludzkości i kręci gównoburze z innymi członkami o najlepsze sposoby na rozpoczęcie trzeciego uderzenia itp. Potrafi drzeć mordę do monitora albo wypierdolić klawiaturę za okno. Kiedyś ojciec mnie wkurwił, to dołączyłem do komitetu i go trollowałem, pisząc na konferencjach jakieś losowe głupoty typu Ewy jedzą gówno. Misato nie nadążała z gotowaniem ramenu na uspokojenie. Aha, ma już w komitecie rangę komendant za udział w 10 000 konferencjach. Jak jest ciepło, to co weekend zapierdala na anioły. Od jakichś 5 lat w każdą niedzielę jem organ S2 na obiad, a ojciec pierdoli o zaletach jedzenia tego kosmicznego gówna. Jak pierwszy raz pokonałem anioła swoją Ewą, to stary przez tydzień pierdolił, że to dzięki temu, że jem dużo organów S2, bo zawierają fosfor i mi mózg lepiej pracuje. Co sobotę budzi ze swoim znajomym Fujusukim całą rodzinę o 4 w nocy, bo hałasują pakując Ewy, entryplagi itd. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o dopełnieniu i za każdym razem temat schodzi w końcu na seal. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy. Dur, obcinają budżety na Ewy, kradną chór. Robi się przy tym cały czerwony i odchodzi od stołu klnąc i idzie czytać zwoje z Morza Martwego, żeby się uspokoić. W tym roku sam sobie kupił na święta nową Ewę. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj ją rozpakował i zmontował w dużym pokoju. Ubrał się w ten swój cały kombinezon i siedział cały dzień w entryplagu na środku bazy. Obiad Organes 2 też w nim zjadł. Gdyby mnie na długość ręki dopuścił do wszystkich Ewangelionów w Japonii, to bym wziął i zapierdolił! Jak któregoś razu jeszcze w Podbazie czy Gimbazie miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na anioły w drodze wyjątku. Super prezent, kurwo. Pojechaliśmy gdzieś w pizdu za miasto, dochodzimy nad jezioro, a ojcu już się oczy świecą i oblizuje wargi podniecony. Rozłożył cały sprzęt i siedzimy nad wodą i patrzymy na monitory. Po 5 minutach mi się znudziło, więc włączyłem kasetę, to mnie ojciec pierdolnął włócznią Longinusa po głowie, że anioły słyszą muzykę z moich słuchawek i się płoszą. Jak się chciałem podrapać po dupie, to zaraz krzyczał szeptem, żebym się nie wiercił, bo szeleszczę i anioły widzą, jak się ruszam i uciekają. 6 godzin musiałem siedzieć w bezruchu i patrzeć na niebo jak w jakiejś jebanej telenoweli. Urodziny mam w listopadzie, więc jeszcze było do tego zimno jak skurwysyn. W pewnym momencie ojciec odszedł kilkanaście metrów w las i się spierdział. Wytłumaczył mi, że trzeba w lesie pierdzieć, bo inaczej anioły słyszą i czują. Wspominałem, że ojciec ma kolegę Fujotsukiego, z którym jeździ na anioły. Kiedyś towarzyszem wypraw rybnych był Hehe Kaji, człowiek o kształcie trójkąta z szczeciną i 365 dni w roku w koszuli z krawatem. Byli z moim ojcem prawie jak bracia. Przychodził z Asuką na wigilię do nas itd. Raz ojciec miał imieniny. Kaji przyszedł na Hehe Sake, najebali się i oczywiście cały czas gadali o projekcie dopełnienia i aniołach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli drzeć na siebie mordę, czy generalnie lepsza jest Ewa 01 czy 02. Weź mnie nie wkurwiaj, Kaji. Widziałeś ty kiedyś, jakie jednostka 01 ma zęby? Haps i ręka ujebana. Kurwa, Gendo 02 w Niemczech to z 80 aniołów ubiła. Twoja Ewa 01 to jej naskoczyć może. Co ty mi tu o Unit 02 pierdolisz? Jak ledwo Sachiela potraficie nią upierdolić. Unit 01 to jest królowa Ewangelionów, jak lew jest król dżungli. No i aż się zaczęli nakurwiać, zapasy na dywanie w dużym pokoju, a ja z Misato musieliśmy ich rozdzielać. W zeszłym roku zadzwoniła Asuka, że Kaijiego zastrzelili i zaprasza na pogrzeb. Odebrała akurat Misato. Złożyła kondolencje, odkłada słuchawkę i mówi o tym ojcu. A ojciec? I bardzo kurwa dobrze. Tak go za tę Ewę 02 znienawidził. Wspominałem też o arcywrogu mojego starego, czyli Seal. Stał się on kompletną obsesją ojca i jak na przykład w telewizji mówią, że gdzieś było trzęsienie ziemi, to stary mamrocze pod nosem, że powinni w końcu coś o tych skurwysynach z Seal powiedzieć. Gazety nienerwowskie też przestał czytać, bo miał ból dupy, że o dopełnieniu ludzkości ani aferach w Seal nic się nie pisze. Szefem koła Seal w mojej okolicy jest niejaki pan Kill Lorenz. Jest on dla starego uosobieniem całego zła wyrządzonego nerwowi przez Seal i ojciec przez wiele lat toczył z nim wojnę. Raz poszedł na jakieś zebranie komitetu dopełnienia, gdzie występował Lorenz i stary wrócił do domu z podartą koszulą, bo siłą go usuwali z sali. Takie tam inby odpierdalał.
Po klęsce w starciu fizycznym ze zbrojnym ramieniem Seal, ojciec rozpoczął partyzantkę internetową polegającą na szkalowaniu Seal i Killa na forach nerwu. Napierdalał na niego jakieś głupoty typu, że Kill był tajnym współpracownikiem aniołów, albo że widział go na ulicy jak komuś włócznią Longinusa Ewę rysował itd. Nie nauczyłem ojca Intutor, więc skończyło się najazdem ONZ za szkalowanie i rozjebaniem Ewy 02, za której naprawę stary musiał później płacić 2 miliony juanów. Jak płacił, to przez tydzień w Tokio 3 nie dało się żyć. Ojciec kurwił na seryjne Ewangeliony, Seal, Lorenza i w ogóle cały świat. Z jego pierdolenia wynikało, że Seal, jak jacyś masoni, rządzi całym światem, pociąga za sznurki i ma wszędzie układy. Przeliczał też te 2 miliony na klony Ray, Entry Plagi czy Dummy System i dostawał strasznego bólu dupy, ile on by mógł na przykład Dummy Plagów za te 2 miliony kupić. Kilkaset sztuk. Stary jakoś w zeszłym roku stwierdził, że koniecznie musi mieć 5. dziecko do polowania na anioły, bo niby ja i Yasuka go wkurwiamy i że chcemy go wszyscy oszukać. Synek ten nowy to prawdziwe okazy złapie, tam jest żywioł! Ale nie mógł go znaleźć, ani nie miał miejsca dla jego Ewy. A hehe, frajerem to on nie jest, żeby komuś płacić za przechowywanie, więc zgadał się z Seal, że znajdą jakiegoś dzieciaka na spółkę, a jego Ewa będzie stała u jakiegoś Janusza, który ma garaż, a nie bazę pod ziemią jak my. Na podjeździe, na przyczepie, którą ten Janusz ma i się będą tą Ewą i dzieciakiem dzielili, albo będą jeździć łowić razem. Na początku ta kooperatywa szła nawet nieźle, ale w któryś weekend ojciec się rozchorował i nie mógł z nimi jechać. I miało to olbrzymi ból dupy. Jeszcze ci jego koledzy dzwonili, że Kaworu rozpierdala anioły jak pojebany, więc mój ojciec tylko leżał czerwony ze złości na kanapie i sapał z wkurwienia. Sytuację jeszcze pogarszało to, że nie miał na kogo zwalić winy, co zawsze robi. W końcu doszedł do wniosku, że to niesprawiedliwe, że oni polują bez niego, bo przecież porówno się składali na Kaworu i w niedzielę wieczorem, jak te Janusze z Seal już wróciły z wyprawy, wyszedł nagle z domu. Po godzinie wraca i mówi do mnie, że muszę mu pomóc z czymś przed domem. Wychodzę na zewnątrz, a tam nasz samochód z przyczepą i Kaworu. Pytam się, skąd on ją wziął, a on mówi, że Januszowi zajebał z podjazdu przed domem, bo oni go oszukali i żebym łapał z nim Kaworu i wnosimy go do bazy. Na nic się zdało tłumaczenie, że zajmie cały duży pokój. Na szczęście 5. odmówił współpracy, więc stary stwierdził, że on go zostawi przed bazą. Za pomocą jakichś łańcuchów, co były w bazie i mojej kłódki od roweru, przypiął go do latarni i zadowolony chce iść wracać do mieszkania. A tu nagle przylatuje Ewa 02 i zabiera Kaworu. Zaczęła się nieziemska inba, bo ojciec drze mordy, co tu robi Unit 02 i czy Kaworu ją właśnie ukradł i że ma oddawać, a 5. się drze, że realizuje swój plan i to jest jego przeznaczenie czy inny chuj. Ja starałem się załagodzić sytuację, żeby ojciec od nich nie dostał w pierdolu, bo było blisko. Po kilkunastu minutach sytuacja wyglądała tak. Ewa 02 rozpierdolona. Znowu. W Terminal Dogmie. Siedzę w Unit 01 i trzymam Kaworu za mordę. 5 metrów dalej Adam, Lilith, inne cholerstwo, co ojciec tu trzyma na krzyżu. Ojciec się drze, że Seal znów go zdradziło i mu konia trojańskiego podstawili. Ray się na nas gapi jak na idiotów. Kaworu do mnie, że mnie kocha i nie może pozwolić mi umrzeć i że mam go zapierdolić, bo cała ludzkość zginie. Ja, smutnażaba.psd. W końcu zabiłem 5., bo chuj miałem zrobić. Trauma do końca życia, a Misato jedyne co zrobiła to powiedziała, że dobrze zrobiłem i se poszła. Ritsuko ubłagała Seal, żeby nie aresztowali ojca. Lorenz powiedział, że on się nie będzie pierdolił z wysyłaniem komandosów i ma to w dupie. Tylko ojca nie chce więcej widzieć. Stary do tej pory robi z Seal gówno burzę na forach dla wtajemniczonych, bo tam założyli specjalny temat, gdzie przestrzegali przed robieniem jakichkolwiek interesów z moim ojcem. Obserwowałem ten temat i widziałem, jak mój ojciec nieudolnie porobił troll konta. Yui Lover 54, liczba postów 1. Ten temat założyli jacyś idioci. Znam użytkownika stary Shinjiego od dawna i to bardzo porządny człowiek i wspaniały łowca. Chcą go oczernić, bo zazdroszczą ubitych aniołów. Potem jeszcze używał tych trollkont do prześladowania niedawnych kolegów od Kaworu. Jak któryś z nich zakładał jakiś temat, to się ojciec tam wpierdalał na trollkoncie i na przykład pisał, że chujowe anioły łapie i widać, że nie umie łowić. Z tych samych trollkont udzielał się również w swoich tematach i jak na przykład wrzucał zdjęcia złapanych przez siebie aniołów, to sam sobie pisał: no, gratuluję okazu, widać, że doświadczony łowca. A potem się z tego cieszył i kazał oglądać mi i Misato, jak go chwalą na forum.